Cześć! Dziś na warsztacie kolejne spotkanie z płytą główną Gigabyte G M85 US 2H. Mam do przetestowania parę procesorów AMD, jednordzeniowy Athlon 64. Procesor, od którego zaczęła się era 64 bitów w domowych komputerach. Starszy brat Athlona, już dwurdzeniowy i z odrobinę większym taktowaniem. A także do porównania Sempron 140. Ekonomiczny jednordzeniowiec. Jak wypada w porównaniu z Athlonami? Do kompletu mam także 4 GB pamięci. Za magazyn danych posłuży stary dysk SSDA Data. Za grafikę 3D będzie odpowiadać karta Palit GTS 450. Uruchamiam komputer. Wchodzę do BIOSu, ustawiam podstawowe opcje, takie jak data i godzina. Zapisuję zmiany i uruchamiam komputer ponownie. Zaczynam od instalacji systemu Windows 7. Instalacja, jak to instalacja, nic niezwykłego się nie stało. Trwała jedyne 24 minuty i już mam pulpit. Pierwsze co zrobię, to usunę Microsoft Edge. Po instalacji sterowników i oprogramowania mogę przejść do testów procesorów. Ale najpierw zrobię aktualizację BIOSu płyty głównej z dyskietki. Na początek formatuję dyskietkę z opcją utworzenia plików systemowych. Po zakończeniu tworzenia dyskietki startowej muszę z niej pokasować trochę plików. Plik aktualizacji zajmuje aż megabajt i bez zrobienia porządków na dyskietce po prostu się nie zmieści. Co można skasować? Sterowniki odpowiedzialne za obsługę różnych układów klawiatur oraz znaków narodowych. Skasować można wszystko z wyjątkiem plików Command.com, IOSys oraz MS-DOS-sys. Teraz kopiuję pliki aktualizacyjne na dyskietkę i uruchamiam ponownie komputer. Komputer uruchamia system z dyskietki. Ładuje się program flashujący, programuje się nowy BIOS. Teraz chwila prawdy. Teraz jeszcze programuje się zapasowy układ BIOSu, bo płyta główna posiada funkcję Dual BIOS. Płyta główna nadal działa. System się załadował, a więc mogę zrobić jakieś testy procesorów. Na początek niezastąpiony Quake 2 Classic
który potrafi całkiem nieźle pokazać różnicę między architekturami. Pierwszy zawodnik AMD Athlon 64 3500+. No i powiem Wam, 445 klatek na sekundę. Jednordzeniowy klasyk. Mocny jak na swoje czasy. Architektura K8, kontroler pamięci w CPU. Kiedyś to było coś. Dalej mamy AMD Athlon 64X2 3800+, czyli już dwa rdzenie. Brzmi groźnie, prawda? A tu 459 klatek na sekundę. Minimalnie lepiej. I to jest właśnie moment, gdzie wjeżdża brutalna prawda. Quake 2 ma gdzieś wasze dwa rdzenie. Liczy się tylko pojedynczy wątek i taktowanie. No i teraz czarny koń. AMD Sempron 140. Uwaga, 607 klatek na sekundę. Teoretycznie budżetowy procesor, ale wyższe taktowanie robi robotę. Do tego nowsza rewizja K8, lepsze optymalizacje i nagle biurowiec zamiata starsze modele. I co z tego wynika? Stare gry. Liczy się zegar, nie liczba rdzeni. Architektura niby podobna, ale detale robią różnicę. Słabszy na papierze procesor. Kolejny w testach naszych retro potworów jest Cinebench 11.5. Na początek testy wydajności 3D, czyli teoretycznie procesor powinien mieć mniej do gadania, ale jak zawsze to zależy. Na pierwszy ogień AMD Athlon 64 3500+. Wynik prawie 17 klatek na sekundę, czyli stabilnie, bez niespodzianek. Stary, jednordzeniowy K8 robi swoje, ale bez fajerwerków. Dalej AMD Athlon 64X2 3800+. Wynik niewiele lepszy od jednordzeniowca 17,3 klatki na sekundę. I znowu, lekko lepiej. Drugi rdzeń coś tam pomaga, ale to nadal nie jest gra, gdzie CPU robi ogromną różnicę. Bardziej taki bonus do wyniku niż game changer. No i teraz nasz biurowy ulubieniec AMD Sempron 140. Wynik prawie 24 klatki na sekundę. I tu już jest konkretny odjazd. Dużo wyższy wynik, mimo że to nadal budżetowy CPU. Wyższe taktowanie plus nowsza rewizja rdzenia robią robotę. Nawet w teście GPU procesor nie jest całkiem bez znaczenia. Co tu się właściwie wydarzyło? Test GPU wcale nie oznacza, że CPU nic nie robi. Wyższe taktowanie nadal daje przewagę. Nowsze, nawet budżetowe jednostki potrafią wyprzedzić starsze topowe modele. No i teraz wchodzimy w coś, gdzie procesory naprawdę mogą się wykazać. Cinebench, test CPU. Tutaj już nie ma wymówek. Żadnego. To tylko GPU. Czysta moc obliczeniowa. Zaczynamy klasycznie. AMD Athlon 64 3500+. Wynik 0,51 punktu. Jednordzenie, jeden wątek. I niestety to widać. Kiedyś dawał radę, ale w renderingu, no cóż, emerytura coraz bliżej. Dalej. AMD Athlon 64X2 3800+. Wynik 0,96 punktu. I to jest piękny przykład, co daje drugi rdzeń. Prawie idealne podwojenie wyniku. Cinebench uwielbia wielowątkowość, więc ten procesor w końcu rozkłada skrzydła. No i nasz biurowiec. AMD Sempron 140. Wynik 0,76 punktu. I tutaj robi się ciekawie. Wyższe taktowanie pomaga, ale jeden rdzeń to jeden rdzeń. Przegrywa z X2, mimo że w poprzednich testach zamiata. Czyli wnioski są proste i trochę brutalne. W renderingu liczba rdzeni jest ważniejsza niż taktowanie. Stare dwurdzeniowce dalej potrafią zaskoczyć. Budżetowy jednordzeniowiec nie wygra z wielowątkowością, nawet na wyższym. No i lecimy dalej z klasyką. Tym razem coś, co wielu z Was pewnie odpalało dla sportu, 3D Mark 2001 SE. Stary benchmark, ale dalej świetnie pokazuje, jak CPU potrafi wpłynąć na wynik. Na start AMD Athlon
64 3500+. Wynik 17 680 punktów. Solidny rezultat jak na jednordzeniowego klasyka. Kiedyś taki wynik robił wrażenie, dziś bardziej robi klimat. Dalej AMD Athlon 64X2 3800+. Wynik 17 870 punktów. Minimalnie lepiej. I znowu déjà vu. Drugi rdzeń niby jest, ale 3D Mark 2001 to nie jest benchmark, który go jakoś szczególnie wykorzysta. No i Sempron wjeżdża cały na biało, AMD Sempron 140. Wynik 23 480. I to już nie jest mała różnica, to jest przepaść. Wyższe taktowanie plus trochę świeższa wersja architektury robią ogromną robotę w takim starym benchmarku. Co nam to mówi? 3D Mark 2001 jest mega zależny od wydajności jednego rdzenia. Taktowanie procesora potrafi zrobić kosmiczną różnicę. Nowszy budżetowiec potrafi zjeść starego high-enda na śniadanie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, jak te stare testy obnażają realne różnice w architekturze i zegarach, bez marketingowego gadania. No i wchodzimy poziom wyżej. 3D Mark 2005. Tutaj robi się ciekawiej, bo benchmark jest już trochę nowszy i zaczyna mieć większe wymagania wobec CPU. Na pierwszy ogień AMD Athlon 64 3500+. Wynik prawie 8600 punktów. Jednordzeniowy klasyk zaczyna już trochę odstawać. Nadal daje radę, ale widać, że silnik benchmarku chce czegoś więcej. Dalej AMD Athlon 64X2 3800+. Wynik 11 000 punktów. I tu w końcu drugi rdzeń zaczyna mieć sens. Spory skok względem 3500+, mimo niższego taktowania. Widać, że nowsze benchmarki zaczynają korzystać z wielowątkowości. No i nasz bohater serii AMD Sempron 140. Wynik 12 770 punktów. Znowu wygrywa. Ale tym razem już nie tak miażdżąco jak wcześniej. Wyższe taktowanie nadal robi robotę, ale brak drugiego rdzenia trochę go hamuje. Czyli co tu się zmieniło względem starszych testów? Benchmark zaczyna korzystać z więcej niż jednego rdzenia. Taktowanie nadal ważne, ale już nie wszystko. Dwurdzeniowce zaczynają pokazywać swoją przewagę. Fajnie widać ewolucję. Starsze testy. Zegar rządzi. Nowsze. Rdzenie No i dotarliśmy do końca tej podróży przez stare procesory. Powiem szczerze, wyniki są dokładnie takie, jakich się nie spodziewałem. I właśnie dlatego są tak fajne. Bo zobaczcie, co tu się wydarzyło. W starszych testach, jak Quake 2 czy 3 Mark 2001, wygrywał bezapelacyjnie AMD Sempron 140. Wysokie taktowanie robiło ogromną robotę. W Cinebench CPU nagle wszystko się odwraca i AMD Athlon 64X2 3800 plus pokazuje, że dwa rdzenie to jednak potęga. W nowszych benchmarkach jak 3D Mark 2005 zaczyna się balans. Taktowanie dalej ważne, ale rdzenie już wyraźnie wchodzą do gry. I to jest chyba najciekawszy wniosek z całego testu. Nie ma jednego najlepszego procesora. Wszystko zależy od tego, do czego go używamy. Stare gry? Bierz najwyższe taktowanie. Rendering? Rdzenie robią robotę. Nowsze silniki? Najlepiej mieć jedno i drugie. I jeszcze jedna rzecz, która mnie totalnie bawi. Budżetowy Sempron potrafi w niektórych testach dosłownie zdeklasować starsze kiedyś topowe jednostki. To tylko pokazuje, jak szybko zmieniała się technologia w tamtych latach. Dla mnie to jest właśnie magia grzebania w retro sprzęcie. Niby stare, niby wolne. A dalej potrafi zaskoczyć. Na dziś to już tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć